No i słuchajcie, już wiem, gdzie codziennie rano albo może w południe można zjeść rybkę świeżą. Zobaczcie, te łódeczki będą przywoziły mój obiadek, nasz obiadek prosto stąd. I powiem wam, co jest fajne, ta ryba jest najlepsza na świecie, już to wiem i już dziś to stestuję. Wiem, że właśnie w takich małych budach można zjeść najlepiej. I najlepsze jest chyba to, że to wtedy też te osoby, które właśnie tu żyją, tu mieszkają, w końcu mogą na tym wszystkim zarobić, a nie te wielkie resorty. Jakoś mam wrażenie, że wtedy nie płynie to aż tak do ich kieszeni, a przecież to jest ich kraj. No i tych osób, które tu po prostu żyją, a nie jakichś wielkich korporacji. O, jest muza. No to jedziemy. Zapach rybki jest już w powietrzu. Przypomniało mi się, że byłam tutaj w tym jednym miejscu. Poznaję tą kobietę. Wiem, że miała wtedy malutką córeczkę, która z nią tu zamiatała. I dosłownie ją kojarzę, dlatego że przeglądałam te zdjęcia wielokrotnie. Także tu jest najlepsza ryba, jaką ja jadłam. A słuchajcie, żyję już 40 lat, także można mi zaufać, bo już sporo tych ryb zjadłam. Ha! Lie, lie. Guido. Ha! Campana tin tin, campana tin tin, anda. Camina. Bom bom mano. Kocham takie miejsca, uwielbiam. Mam wrażenie, że jest coraz mniej i mniej takich autentycznych miejsc, takich plaż, gdzie słuchajcie, dzieciaczki, ale biegają sobie na golaska, małe dzieci. Jest to jak najbardziej normalne, nikogo to nie obraża. Pamiętam, że tak właśnie korzystałam z plaż, kiedy ja byłam mała i co się stało przez ten okres iluś tam lat, że w dzisiejszych czasach, jak oglądam filmy dokumentalne i widzę świnkę, mamy świnię karmiącą małe, zakrywa im się sutki. Słuchajcie, świat zwariował! Dlatego potrzebujemy wakacji na Dominikanie albo w jakimkolwiek innym normalnym miejscu, żeby sobie przypomnieć, że gdzieś jeszcze na świecie po prostu nagość małego dziecka i świnia w telewizji karmiąca swoje maleństwa to jest normalna sprawa i nikogo to nie obraża. Wróć! Jesteś na wakacjach. Fajny park dla dzieci, żeby nie było, jest też choinka i to całkiem wysoka, niewystrojona. Jakoś mało widzę dekoracji na święta. Wiem, że tu na Dominikanie święta się obchodzi i ja też już je obchodzę. Zjem 12 ryb albo nawet więcej. Dobra, kusi mnie, żeby już przejść na tą drugą stronę i pokazać wam troszkę więcej ludu i sklepików i tych wszystkich biznesów, ale jakoś jeszcze też ta plaża mnie przyciąga, więc tak troszkę tu, troszkę tam, ok? Wiecie, jaka byłaby najgorsza śmierć na wakacjach? Jakby spadł nam na łeb kokos. Wiem, że takie przypadłości się zdarzają i może wyda wam się to śmieszne, ale taki kokos może autentycznie zakończyć nasze bolączki na tej planecie. Byłoby to dość tragiczne, słuchajcie. Dlatego omijam palmy z daleka i wy też. No i ja farciara, uda mi się nagrać. Może powrót rybaków? Czuję się troszkę tak głupio,
chodząc z tą kamerą, mimo że jest malutka, ale jakoś tak nie wiem, chciałabym, żeby wynaleziono dobrej jakości okulary, które mogę po prostu zakładać i to wszystko nagrać. Próbowałam, uwierzcie mi, miałam takie okulary, ale są niezbyt funkcjonalne i niestety trzeba podglądać w ten sposób, ale jak na razie nie widzę, żeby to komukolwiek tutaj przeszkadzało i to mnie cieszy. Jak wyłowią kalausza, to będę zdołowana. Zobaczcie, jacy ci ludzie są fajni, wyluzowani. Podoba mi się to. Słuchajcie, mój taksówkarz, nie mogłam tego nagrać, ale włączył muzę na cały głos. Oczywiście, wiecie, muzykę latynowską, którą zresztą lubię, ale było to głośne i przez praktycznie 5 godzin prawie tańczył w samochodzie. I tak sobie pomyślałam znowu, że to się po prostu nie dzieje w już tych krajach, w których ja mieszkam. A wszystko musi być pięknie i w ogóle, a tutaj jakoś tak mam wrażenie, że oni dalej żyją po swojemu i to jest zarąbiste, że są tacy autentyczni, bo przecież my to przyjeżdżamy to zobaczyć, przynajmniej ja. Nie tak czysto resortowo, tylko właśnie tak autentycznie, to jest najlepsze. Teraz mi się przypomniało, co opowiadał mi taksówkarz, że tutaj, zobaczcie, w tym miejscu był taki ogromny ciąg sklepów i restauracji, właściwie restauracji i to wszystko spłonęło. Wydawało mi się, że może źle go zrozumiałam, ale okazuje się, że mój hiszpański jest na poziomie mikro zaawansowanym i Marzena zrozumiała. Widzicie? Kurde, szkoda, wielka szkoda, bo wiem, że tu naprawdę było tego sporo. Zobaczcie, dokąd to się ciągnie. O! No, a teraz ta restauracja ma o wiele lepszy widok, ale prawdopodobnie nie na długo, bo już tu się coś dzieje. Tutaj mamy bar sushi. Nie wiem, czy na sushi bym się skusiła. Pewnie będzie najlepsze na świecie, ale nie wiem. No, szkoda, że to wszystko spłynęło, ale mam dobry punkt do nagrywania akcji. Jak widzicie, tutaj bardzo popularną formą transportu są właśnie te motorki. Ja bym się obawiała, no. Na pewno pojeżdżę z kimś, kto tu się zna, ale oni tutaj jakoś tak... jakoś oni tak się komunikują ze sobą na migi i sama bym się dlatego właśnie nie odważyła, bo mnie jeszcze chyba nie zrozumieli. Słuchajcie, to jest niby reklama hamburgera, ale powiem wam, że chyba najmniej udana, jaką w życiu widziałam. Myślałam, że na drzewie wyrósł wielki grzyb. A właśnie to ma nas przekonać do zjedzenia w tym miejscu. Najważniejsze, że pozostałe dekoracje są superowe. Las Terrenas to miasteczko leżące na półwyspie Samana w północno-wschodniej części Dominikany. Słynie z zielonych, górzystych terenów, cudownych plaż, których piękna nie uchwycą ani najlepsze ich opisy, ani nawet najbardziej profesjonalne filmy czy zdjęcia. Playa Bonita, Cozón, Las Balenas, Pop i Portillo. Las Terrenas to istny raj na ziemi. A co najlepsze, oglądając moje kolejne vlogi, będziecie się mogli sami o tym wszystkim przekonać. Jakież one są cudowne i puste. Jeszcze nie tak dawno Las Terrenas była małą wioseczką rybacką,
która dzięki powstaniu autostrady łączącej popularne miejscowości rezortowe oraz stolicę Dominikany Santo Domingo z jej odizolowanym, idyllicznym krajobrazem zmieniła się dosłownie z roku na rok. Na dzień dzisiejszy jest to idealne miejsce do optymalnego karaibskiego wypoczynku. Małe sklepiki, kawiarenki, turyści i ekspaci, głównie z Kanady, Francji i Włoch, rozkoszują się tu życiem w ciepłym klimacie, smakiem i zapachem świeżych ryb i owoców morza, szumem fal i karaibskim stylem życia, który można określić dosłownie w kilku słowach. Po co robić to dziś, skoro można jutro? W dzisiejszym vlogu tylko kilka ujęć tego magicznego miejsca. Za dnia. Mam nadzieję, że będziecie jednak kontynuować tę podróż razem ze mną. W kolejnym vlogu dołącza do mnie Adam. I zabawa tak naprawdę dopiero nabierze smaczku. Zapraszam! Normalnie kaktus podtrzymuje dach tego sklepu. A co? Adam długo szukał idealnej maski dla siebie i w końcu mu znaleźliśmy. Mój kolor. Twój kolor i zobacz z okularami, możesz też nurkować, bezpieczny będziesz pod wodą. Nie ugryzę nikogo ze złości. Nie ugryziesz nawet jak będziesz bardzo głodny. No powiem Ci, że to jest nie byle co. Ja sobie taką bym wzięła ze sobą do klubu, do pracy. Złościli klienci. Tak, idealne. Czy uważasz, że wygrałam ten konkurs nawet Nie, no tak jeżeli tanio to jeszcze... się nie sprzedam jeszcze. Nie.